Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i ja chciałbym Wam przedstawić tutaj w materiale nowe urządzenie firmy Trademaster, które pozwala nam doświadczyć nowe doznania w Farming Simulator 25. Osoby, które grają na PC-tach już są zaprzyjaźnione z tym urządzeniem, tak samo jak i osoby, które grają na Xboxie, bo te farmsticki już wyszły dużo wcześniej. Ja oczekiwałem na to urządzenie sporo czasu, także w końcu w czerwcu się pojawiła możliwość zakupu i uruchomili sprzedaż, więc mamy. Cieszę się, że to jest i będę mógł teraz sprawdzić, jak to działa. Powiem Wam, że nie bawiłem się jeszcze tym. Będzie to moje pierwsze wrażenie, jak to działa, aczkolwiek jedynie podłączałem to, aby ustawić, więc dla przypomnienia tutaj to światełko to musi być światełko pomarańczowe, żeby było ustawione na grę do konsoli PlayStation 5. Także pamiętajcie, pomarańczowe. Dobra, a jeśli chodzi o ustawienie, to link jest w komentarzu odnośnie tego światełka, jak ustawić. Dobra, sprawdźmy, czy działa. Jak widać, przemieszczam się lewo-prawo. Można sobie zmienić tryb kamery. Tryb kamery poprzez wciśnięcie tego przycisku jest. Joystick właśnie się obracamy kamerą, także lewo-prawo, góra-dół. Od tego jest ten joysticzek tutaj, tak jak na konsoli, na kontrolerze. Oj, trzeba będzie się przyzwyczaić do tego przemieszczania się. Dobra, to są podstawowe rzeczy. Ruszanie joystickiem. Przejdźmy teraz może do kolejnych przycisków. Tutaj mamy dwa przyciski, które umożliwiają przemieszczanie się pomiędzy pojazdami. Czyli na przykład, o właśnie, tu mam przygotowane pojazdy do sprawdzania. Tu są pojazdy z farmy już. No to wygląda ciekawie. Dobra, przejdźmy może najpierw do tego. Tu sobie będziemy mogli włączyć wejście do środka, do kabiny. I teraz tak, uruchomić silnik. Uruchomienie silnika jest poprzez ten przycisk Start, czyli jeśli sobie naciśniemy Start, maszyna nam się odpala. Dobra, mamy odpaloną maszynę. Już jedzie do przodu, a do przodu jedzie dlatego, że miałem ustawione tutaj prędkość jest ustawiona. Można sobie manualnie ustawiać. Muszę się wrócić, żeby... Także to sobie pamiętajcie, aby to było na żółwiku, bo jest symbol żółwia i królika. To będziecie mieć pewność, że pojazd, do którego się nie ruszy od razu. Dobra, czyli zróbmy tak, podjedziemy sobie pod widły, spróbujemy sobie podłączyć widły. Zobaczymy, jak to będzie działać. Będę musiał przyciski znaleźć, bo szczerze mówiąc nawet nie patrzyłem. Tutaj pisze X. Jeśli nacisnę X, to na X mamy mapę. Można zmieniać sobie mapę na X. To jest fajne. Jeśli nie jest X, to co? Kwadrat. Kwadrat to jest wejście w menu mapy i tych urządzeń. Dobra. Nie. To jest uruchomienie pracownika. Kwadrat. Dobra. Trójkąt. Kółko. To jest utwórz pracę, czyli tu jest jakiś funkcyjny. Tu też nie. Jest ten przycisk. Co jest odpowiedzialny? Za włączenie tej funkcji. Czyli to, co mieliśmy na... Dobrze. Jak to było na kontrolerze? Start. Na starcie mieliśmy to funkcję. Dobra, to mamy tutaj. To była funkcja start. X jest mapa. Dobra. To jest włączenie pracownika, kwadrat. Trzeba się przyzwyczaić do tych ustawień. Czyli tutaj nic nie jest. Jeszcze tylko to sprawdzę.
to nie. Trójkąt. A, trójkąt jest wyjście z pojazdu. I kółko. A, włączanie menu. To jest górny lewy róg. Dobra, to jest kółko. To jest fajnie, że to jest tutaj. Dobra, czyli tutaj nie ma nic, żeby to podłączyć. Teraz naciśniemy sobie te, wiemy co to są przyciski. Teraz może naciśniemy sobie ten przycisk. Nic nie robi, ok. Ten przycisk też nie. Ten jest wejście do sklepu, ok. Dobra, po kolei dalej strzałka. To są te pomarańczowe światła. Ten strzałka w górę. Strzałka w górę jest podłączanie urządzeń i rozłączanie. Dobra, mamy to. Dobra. Czyli poznajemy ustawienia. Dobra, teraz tak, jeśli mam... Aha, czyli ramię do góry się podnosi, opuszcza się na dół. Na boki to działają widły. Dobra. Teraz... dobra, co by tu teraz można było? Aha, bo teraz jeszcze te przyciski nie działają. Ten też nie działa, ale ten jest... Aha, dobra, żeby te działały, pomarańczowe, bo tu nic nie działa, to trzeba zmienić światełko. Światełko jest wymienia tutaj wskazującym, bo mamy dwa przyciski, na wskazujący i na ten środkowy serdeczny, no to nie serdeczny, środkowy. Mamy dwa przyciski, ten od wskazującego zmienia na światełko i teraz powinno, o, przybliżalnie działa na tym przycisku. Wejdźmy do środka i teraz powinno, o, jest wysuwanie, jest ten przycisk i chowanie, czyli wyciąganie ramienia i chowanie ramienia, to jest tutaj, ok. A tutaj mamy rozszerzanie i zwężanie wideo. Dobra, czy ten coś tu? Nic tu nie działa. Dobra, teraz tak, tu coś jest, to też nie działa. Aha, ten przycisk jest do zmiany urządzeń, czyli jeśli mamy podpięte urządzenia, to zmienia na pojazd, na urządzenia, przyczepę, to jest ten przycisk. No i później funkcja 1, o, to rozkłada urządzenie. Dobra, czyli możemy sobie tak pracować właśnie w wysokości, oglądać, jeśli byśmy chcieli wkładać przedmioty na wysokość. No fajnie z tego punktu też widać. Ok, fajnie się to pracuje, powiem Wam. Nawet tak intuicyjnie wszystko się działa. Ja trochę na tym pracowałem na magazynie z wózkami wysokiego składowania i powiem Wam, mega. Tylko nie mieliśmy właśnie takiej możliwości, żeby kabina się podnosiła i ani kamery, trzeba było takie old school robić. No powiem Wam, fajnie to wygląda, dobra. Jeden chowa się z kabina z powrotem na dół. Nie, no ten wózek jest fajny, teraz to ma sens. Dobra. Wyłączenie silnika poprzez start. Przejdźmy do kolejnego urządzenia. O, może być i to. Wsiadamy do kabiny. Start. Jedziemy. Sprawdzimy sobie, jak będziemy wyglądało ścinanie drzew. Mam tam przygotowane kilka drzew do ścięcia. No, jak wiecie, te harwestry działają tylko z dwoma typami drzew. No, niestety. Jest to sosna wydmowa, sosna chińska, a jeszcze jest sosna zwykła. Dobra, jest troszeczkę więcej, ale to trzy typy. Ale jestem ciekaw, jak to będzie działać teraz. No, jeśli chodzi o samą jazdę, teraz tutaj nie ma, żeby się obrócić. Aha, bo to jest joystick od tego, żeby się obracać. Dobra. Ok.
Szkoda, że nie ma wyśrodkuj. Fajnie by było. Dobra, mamy tutaj kilka drzew, które sobie tutaj przygotowałem. No i tak, czyli tam był F1, żeby rozłożyć. Tu działa F1? Nie. No, cell farming. Najpierw rozłożyć urządzenie. Dobra, ale powiedzcie mi jak rozłożyć urządzenie. X? Nie, to jest mapa była. Cool. Kto za zatrudnienie pracownika? O, ten przycisk funkcyjny to jest R2 na kontrolerze. Rozkłada kombajn do drzewa. Dobra. Czemu się to tak brzydko rozłożyło? Ok. Ale to jest teraz mega kabina się, która przemieszcza, tak jak głowica działa. Spoko, dobra, to teraz trybik, rozłożenie, dobra, ok. Tu do góry, o właśnie, tak. A jak zmienić teraz kamerę? O, kamerę, która pozwoli nam podjeżdżać ładnie, chwycić urządzenie. Ej, co to się dzieje? Czemu tak brzydko? Dobrze. No dobrze, ok. Dobra, jeszcze raz. Normalnie człowiek to by mógł sobie głowę wyciągnąć, ale tak niestety na konsoli tego nie ma. O, właśnie teraz. Gdzie to było na dół? Tutaj? Jeszcze. Za bardzo. No to dobrze. Strasznie to nie jest intuicyjne. Dobra, teraz jest dobrze. Dobra, jak to się teraz... Nie. Aha, to było rozwiązanie, czyli to nie ma cięcia. Ok, F1. Dobra, F1 to było cięcie. Do góry. Do siebie. Ale poszło na budynek. Zmieściłem to. Budynek zniszczyłem. Dobra, teraz tak. Jak się zmienia tutaj funkcja 2? To też nie ma. Chodzi mi o zmianę cięcia długości. Jak to będzie wyglądało? Nie wiem jakie przyciski. Jest ten. Ciekawe. Czy to... Czy to będzie kombinacja innych ustawień jeszcze? To też nie. Żeby ustawić długość cięcia, no. Muszę użyć kierownicy, żeby dojść do tego. To było F2. Nie, F1. Żeby się z 8 metrów. Dobrze, że chociaż na kierownicy mam przyciski, mogę sobie tutaj szybko zmienić.
9, 12, 15, 20 max. 2,5. 3 metry, dobra, tam jest 3 metry i teraz było 1. To było 3 metry, 5 metrów. Dobra. Czyli wychodzi na to tak, że część przycisków działa, te najważniejsze do obsługiwania są najważniejsze, powiedzmy. Nie da się ustawić na tym długości, więc ja to na razie ustawiam na kierownicy. 8 metrów. Można jeszcze tą głowicą ruszać, ale zaraz. Gdzieś tu ma taką możliwość, ale się właściwie zastanawiam, czy... Okej. Ale to można wymiatać tym. Dało wrażenie. Nie ma jeszcze tak. Jeszcze raz. Dobra. Teraz jeszcze wam pokażę. O, właśnie, tak można jeszcze głowicą ustawiać. Więc można dostosować sobie te drzewa, jeśli w zależności od podłoża, jak jesteśmy ustawieni do drzewa, to także to na boki jeszcze tak działa, to jest fajnie. Dobra, myślę, że jakbyśmy mieli chyba wszystko wzdłuż. Drzewa nie wrzucę na razie. Dobra, i tak się przedstawia harwester do drzewa. Dobra, przejdźmy dalej. O, właśnie, teraz ten harwester. Bo te harwestery też mają dużo funkcji. I może być ciekawa zabawa właśnie z nimi. Nie wiem tutaj, czy mam kupione pola jakieś. Muszę zaraz sprawdzić. Teraz to był chyba ten przycisk. No. A, mam kupiony, dobra. To czyli mogę tam zrobić zbiory. Czyli teraz tak, odłączyć przyczepę. Dajmy sobie na zewnątrz, żeby było widać, co się dzieje z tym, z kombajnem, czyli dobra, F1 to jest rozłożenie kombajnu w tym przypadku. Przejdźmy sobie do kabiny, żeby podłączyć header teraz. Z mojego szkolenia na kombajny powiedziano mi, że kabina nigdy nie jest na środku, więc ja muszę się do tego otworu ustawić bardziej z tej strony. Ok. Podjeżdżamy i teraz tak. No też sobie mógłbym podłączyć z kierownicy, bo na kierownicy też mam te przyciski X. Ale zróbmy to na tym kontrolerze, niech będzie. Jak robimy na kontrolerze, to działajmy w tej kwestii. Dobra, mam podłączony header. I teraz tak. Kombajn jest rozłożony. W sumie można było zacząć kosić. To jest uprawa, która i tak nie daje pokłosów, więc tu nie sprawdzę tego. Ale dobra, to jest włączenie kombajnu. Trybik. Teraz tak. Opuszczanie jest to. Tak domyślałem się właśnie, że to będzie opuszczanie i podnoszenie. I można jechać. Dobra, teraz pytanie właśnie. Czy kółko, nie, kółko to było menu, chowanie, otwieranie, wyjście z tego pojazdu, uruchomienie pracownika, to pracownik nie zacznie pracować, X to jest mapa. Dobra, ale jeśli nie ma ustawień do precyzyjnego, żeby sprawdzić słoma A, to zaraz
znalazłem przycisk do funkcji pokłosu. Dobra, nie da się tego ruszyć. Spróbuję wyjechać z tego. Podniesiemy header. Wyłączone. I spróbujemy teraz... Który to był ten przycisk? Nie, to są światła. Ok. Słona daty... Aha, bo już mam rzepak w tym. To mi nie zmieni tak czy inaczej. Ale to będzie od pokłosu, dobra. Ok. Włącz, opuść. Dobra. Jest jeszcze strzałki, tu jest światełka są. A, to było od 3 header. Jeszcze staram się znaleźć, gdzie jest światło. Gdzie rurę się. Funkcja 2 będzie. A, funkcja 2 jest na rurę, dobra, mamy. Dobra. Czyli jeśli chcemy precyzyjnie włączyć, to trzeba będzie z kontrolera na kierownicy ustawić. Proszę. Cyk, cyk. Jest. Dobra, i teraz tak. Tak jak mówiłem wcześniej, jest tu przycisk, który nie musimy dotykać pedałów, a możemy sobie jechać. I tylko na przykład ustawiamy sobie pyk, to i sobie zwiększamy prędkość. Sterując sobie tutaj tym pomarańczowym przyciskiem. 10 jest maksymalnie, bo to jest prędkość pracownicza do tego pojazdu. Zmniejszamy, zwiększamy. No fajnie to działa. Jeszcze powinno być ustawienie maksymalnej prędkości i nie wiem, czy to nie będzie na tym kółku. O właśnie, na tym kółku, wciśnięcie tego kółka. To jest włączenie tej prędkości, jak to się mówi, tempomatu. Ta prędkość, która jest na dole się ustawia. Do tyłu jest 15, do przodu jest 27. W przypadku tego kombajnu. Pyk, to ustawiamy, to sobie włączamy i jedzie sobie swoją prędkością. A jeśli trzeba, no to później można sobie tym manipulować. Ale fajnie działa, ok. Czyli mniej więcej mamy naświetlone co i jak. Jeśli chodzi o kombajn. Czy jeszcze jest coś, co powinniśmy wiedzieć odnośnie kombajnu? Chyba nic. No dobra, jedziemy dalej. Jaki tam mamy pojazd? To nie, to już zrobiliśmy. Kołowy, niech będzie kołowy. Zobaczymy jak kołowy jeszcze. Co to się tak ruszyło samo? Nie dotykałem tego. Dobra. Odpalamy. Podepniemy sobie. Tu mam przygotowaną łódkę. Tylko nie wiem, czy ja się tam do tyłu zmieszczę. Ile mam do tyłu jeszcze? A, jest dość. No powiem, fajnie to teraz tu działa, jeśli mamy obracać tam głowę. Jest to dużo lepiej niż na kontrolerze. Prościej mi jest tu podłączyć urządzenie. Szkoda, że to nie ma tak wybalansowane te przyciski, że część żeby tutaj działała, a część żeby tam działała. Dobra. Podnoszenie. Opróżnianie. To tutaj samo tylko ramię do działania funkcyjnych raczej tutaj nie będzie. Ok. Czy tutaj coś działa? Nic. O, jest. O, to jest ta moja ulubiona łycha. Uwielbiam ją pracować. Super się ją wysypuje. Można dość wysokie pojazdy zrobić, bo w tej pozycji, żeby nie sypać, no to się traci wysokość, jak tak to można coś takiego zrobić. Dobra, taka rzecz. No i ta praca teraz łapimy łyżki i
działanie sobie z kierownicą to jest mega. Jeszcze tak rozważam do mojego kompletu zakupić właśnie jeszcze tą kulkę. Tylko, że ta kulka, ona będzie mi robiła problemy, jeśli będę grał na Gran Turismo, bo kierownicę mam przygotowaną do Gran Turismo. Znaczy, no to jest Gran Turismo Tradmaster, także to nie jest typowo do farminga. Ale nie, jeśli orientujecie się, jeśli no, chodzi o zestaw właśnie joystick, kierownica i inne ustawienia, czyli inne zestawy do tego, do zabawy, czyli taki komplet jest. Jest jeszcze stelaż do kierownicy, który umożliwia ustawienie kierownicy w poziomie, na poziomie lub lekko w poziom no pomiędzy poziomem a pioną można sobie jakiś kąt ustawić, to już od Was zależy, ale jest taka możliwość kupienia tego, jest możliwość podstawki i to wszystko można przymontować do biurka, także jest taka sposobność. Teraz co tu jeszcze zostaje? Zostaje jeszcze mi sprawdzenie jednej rzeczy, która nie działała na tym, na kierownicy mi, bo jak będziecie chcieli zobaczyć, to spróbuję też nie zapomnieć i dodać link odnośnie kierownicy, pierwsze wrażenie. No i jest, nie wiem, jak orientujecie się, jest funkcja na tym, na kontrolerze, która działa no, jak na razie tylko na kontrolerze, a mianowicie chodzi mi o ładowanie, załadunek przyczep, cystern. To odbywa się poprzez wciśnięcie lewego joysticka, czyli tylko że lewego, poprzez to wciśnięcie. No i bardzo by było fajnie, aby ta funkcja była gdzieś na tym właśnie joysticku, farmsticku, bo teraz się zastanawiam, gdzie ja mogę coś naładować tutaj. Nie pomyślałem o tym. Gdzie jest, zobaczymy na mapie, gdzie jest jakiś załadunek, ale nie wiem, czy ja będę mógł tutaj załadować coś. Tu jest rozładunek. Nie pomyślałem o tym. Tu coś jest. Tu jest załadunek. Ale nie wiem, czy ta przyczepa będzie brać kamienie. Zaraz szybko sprawdzić. To trzeba. Pyk. Nie ten przycisk. Ten. Nie. Najpierw muszę z tego wyjść, żeby to włączyć. Teraz tutaj nie działa. Dobra, na kierownicę muszę działać. Dobra. Cyk, to wejdziemy. Ja mam przyczepę. Aha, bierze wszystko. Dobra. To można by było podjechać pod kamienie albo pod ten. Trochę jazdy jest. Ale dobra, szybko skoczymy. W każdym razie jak mówiłem, no jest kierownica, która jest rekomendowana do tego zestawu. To jest seria T. Tam są dwa typy, o dwóch numerach. I ona no, jest typowo właśnie pod farming. Zważywszy, że ja wcześniej nie było tego farmsticku, a chciałem kierownicę używać jeszcze do innej gry, więc postanowiłem kupić Gran Turismo kierownicę, żeby też ją wykorzystać właśnie w tej kwestii. No i teraz też można ją używać właśnie do gry w farming. Znaczy wcześniej też mogę używać, aczkolwiek no, to manipulowanie kierownicą a joystickiem nie jest to wygodne. I najbardziej właśnie dotkliwe to było ta rzecz właśnie, to ładowanie i rozładowywanie właśnie tych przyczep. Może rozładowanie nie, ale załadunek no jak najbardziej. Spróbujemy. Tu chyba na silosie, tutaj chyba raczej nic nie ma. Jeszcze tylko się upewnię. Tu jest na farmie silos. Czasami się zdarza, że w silosie są
ale to w mapach raczej, które mają... Ale powinna się funkcja otworzyć załadunku. Teraz tylko sprawdzę, czy jest rura idealnie pod tym. No nie jest może. Cofnę się lepiej z tą przyczepą. Ale powiem wam te doznanie, jeśli chodzi o ten joystick i kierownicę, no to jest naprawdę ciekawe. Dobra. Jest, czyli mamy kółeczko, na kółeczku możemy ładować sobie rzeczy. Super. Bardzo się cieszę, że to jest. Aha, no i później joystickiem możemy sobie zmieniać tutaj, co chcemy załadować. Mega. Tylko teraz tak, rozpocznę na X, ale to dobra, to już sobie mogę zrobić, bo kółko... A, też tu wychodzi kółko, ok. To jest właśnie dziwne, że w tej postaci, jeśli mamy używać kółka, no to kółko jest otwarcie i zamknięcie menu. A jeśli już mamy otwarty jakąś opcję, tak jak w tym przypadku było to kółko jest jednak z tym wstecznym, tak czy inaczej. Trzeba będzie się na tym dobrze jeszcze doszkolić, jeśli chodzi o obsługę tego joysticka, ale to mnie cieszy, że można załadować te urządzenia właśnie typu właśnie przyczepa czy ten. Jeszcze siewnik, też by trzeba było to sprawdzić. Dobra, wyłączymy sobie. Może jeszcze będzie czas, żeby to właśnie sprawdzić. Zaraz, gdzie tu jest siewnik? Chyba tutaj jest. Spróbujmy podłączyć to. Nie, to jest ten. Z drugiej strony jest siewnik. Dobra, to możemy to rozłączyć. Albo dobra, nie. Zrobimy jeszcze inaczej. Podłączymy sobie tego. Tym serwerze. No i teraz jeszcze wam pokażę może na traktorze, jak wygląda ten przycisk. Nie dotykam pedałów. Reguluję sobie właśnie do maksymalnej prędkości. Zwalniam. Albo tak jak można sobie było ustawiać na kontrolerze tempomat, to jest wciśnięcie tego kółeczka, który się kręci. No i też poprzez wciśnięcie hamulca można go wyłączyć lub wciśnięcie tego. Także jest ok. Dobra. O. Dobra. To może nie jest to takie, trzeba, żeby dobrze ustawić, trzeba mieć dwoma paluszkami to ruszać, bo ja nie mam takiego wyczucia, albo jest zbyt czułe. Nie wiem, czy to się będzie dało ustawić. Dobra, mamy, można podłączyć to z tej pozycji. I teraz zobaczymy, czy uda się naładować siewnik. Dobra. Sierpień nie jest odpowiednim miesiącem do zasiewu. Ok, czyli tutaj włączamy siewnik. A jak będzie załadunek siewnika? No tak, przyczepa ładuje się na tym, prawda? A tu włącza się siewnik. A jak będzie załadunek? Aha, bo załadunek też był tam na przycisku, tak samo jak przyczepa. Klapy się otworzyły, czyli jest gotowe do załadunku. Teraz tylko znaleźć przycisk. To nie. To pojedzie do przodu. To nie działa, bo to są... Tu jest widok. Zamknięcie klap. Ok. Dobra. Bo tu będzie do każdego urządzenia inne przyciski będą przypisane. Dobra, to było odłączenie. A ja chcę, żeby to mieć podłączyć i... No i co? A, ładuję teraz.
Czemu wcześniej? No ładuje. To czemu wcześniej pisało, że nie jest miesiącem do siania? Halo? Co jest? Nie, zaraz. Tu są światła. Klapy zamkniemy. Może to się zmieniło, jak klapy zamknąłem i otworzyłem. Ciekawe, zaraz sprawdzimy, co się stało. Aha. Znaczy tak brzydko podjechałem pod to. Może oddalmy sobie to poprzez kółeczko. Dobra. Można sobie tak jeździć, można sobie siedzieć w środku. Ja wiem, że to nie jest miesiąc, ale chcę tylko sprawdzić. A może wejdźmy w menu, sprawdźmy, jaki jest miesiąc. Co można było dzisiaj? Aha. Dobra. Tutaj mamy. Dobra. Rzepak można zostawić. Czyli tak, ja sobie te ustawienia robię na kierownicy, bo mi jest dużo wygodniej w takim układzie. Zmiana tego. Jeśli to tutaj nic nie działa, to nie, tu też nie działa. To jest opuszczenie tak w ferwestrze, dobra. To sobie odpuśćmy. Aha, i teraz włączenie jest, czyli nie. Może tam miałem to opuszczone. Dlatego mi to, bo jak to podniosę. Dobra. Aha. Włączy. A, słychać nawet, że włączam i wyłączam, dobra. To spróbujmy znaleźć. Nie, to pojazd ruszy. Dobra. To i zmieniam rzepak. Teraz powinno działać, opuścić, włączyć. Jedziemy. Sieje. Sieje. Tu mogę sobie, tu też na tym kierownicy też mogę sobie obracać. Też mam joysticki, te kontrolerze. Też mogę sobie poruszać kierownicą, joystickiem. No jest ok. Dobra. Czyli działa, czyli można też robić. Super, to mnie cieszy najbardziej. Nie wiem, czy coś jeszcze zostało, żeby wam pokazać, ale myślę, że to już będzie wszystko. Dobra. Co więcej dodać? Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Mam nadzieję, że mniej więcej pokazałem wam, jak to będzie działać. Zabawa będzie przednia. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zrobić jakieś materiały w trakcie już rozgrywki, czy na jakiejś tam serii. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzięki za uwagę. Dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco. Na razie. Cześć.